Moi drodzy, jestem dzisiaj w miejscu tak niezwykłego piękna i takiej urody, że nie będę Was rozpraszał żadnymi takimi obrazkami, w sensie z drogi do tego miejsca, z jakimiś innymi przeszkadzajkami, tylko będziemy sobie patrzeć tylko na to miejsce, bo to jest po prostu samo piękno, więc po prostu zapraszam, popatrzcie. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, jest tak niesamowicie uroczy wieczór, że to się po prostu w głowie nie mieści, bo u mnie, kiedy to nagrywam, też jest wieczór. To jest wieczór w Nazarecie. Jak już wiecie, bo wczorajszy odcinek był właśnie z Nazaretu, jestem w tej jednej z najcudowniejszych mieścin świata i oczywiście dzisiaj po takim wczorajszym byciu po prostu na ulicach trafiłem wreszcie do najważniejszego miejsca w Nazarecie, czyli do Bazyliki Zwiastowania, czyli do tego miejsca, gdzie najprawdopodobniej Maryja rozmawiała z aniołem o najbardziej niewiarygodnej sprawie i akcji, jaka się wydarzyła w historii tego świata. Oczywiście, zanim Wam coś tam poopowiadam, to zapraszam, żebyście chociaż trochę popatrzyli na te nazaretańskie okolice. No niezwykłej urody i niezwykłego piękna jest to miejsce. Co w ogóle najważniejsze w tym wszystkim jest to, że tutaj kobiecość jest najpiękniejsza. Już Wam mówię, o co mi chodzi. Moi drodzy, jakiś czas temu, jak sobie tam szukałem różnych informacji o tych tutaj świętych miejscach, to znalazłem taką relację jakiegoś takiego mnicha pielgrzyma z V bodajże wieku, który trafił do Nazaretu i tu opisywał, co tu widział i mówi, że w Nazarecie są najpiękniejsze kobiety na świecie, jakie widział. I zapytał miejscowych kobiet w ogóle, dlaczego tak jest, a one z absolutną pewnością i z absolutną dumą powiedziały, że to jest dar od Maryi dla tego miasta, że są tutaj naprawdę najpiękniejsze kobiety świata. Nie będę Wam pokazywał miejscowych kobiet oczywiście, chociaż uwierzcie mi, że są bardzo piękne, ale również to miejsce, w sensie bazylika, no ma w sobie niezwykłe piękno, więc proszę popatrzcie chociaż chwilę na to piękno. To może od razu Wam powiem, będzie taki moment zaraz w tych obrazkach, jak tam wszedłem do środka, nie wiem, mam takie jakieś szczęście od Pana Boga podczas tego pobytu w Ziemi Świętej, że ciągle jestem sam w tych miejscach różnych. U Eliasza byłem sam, nie było żadnych pielgrzymów, turystów. Wczoraj wszedłem do Bazyliki Zwiastowania, myślałem, że będzie po prostu miliard ludzi. Okazało się, że bazylika jest pusta i tylko paru franciszkanów gdzieś w górnym kościele śpiewało nieszpory, więc nie było ich w ogóle widać, tylko sam głos. I zobaczycie tam taki fragment, kiedy właśnie jestem tuż przy miejscu, gdzie jest napisane: tutaj słowo stało się ciałem, i tam ten niebiański chorał gregoriański śpiewany przez franciszkanów. No cudo, popatrzcie proszę trochę na to niezwykłe miejsce.
No dobrze, było trochę obrazków, to teraz pozwólcie na troszeczkę treści. Nie wiem tak naprawdę, co mam wam tutaj mówić, bo Maryja to jest tak nieodgadniona i tak niesamowita i tak wielka tajemnica, że wszystko, co o niej mówię, mam wrażenie, jest po prostu banalne i beznadziejne. Więc pomyślałem, że powiem wam 3 rzeczy, takie 3 krótkie punkty, o których chciałbym, żebyście sobie trochę dzisiaj pomyśleli. W sensie 3 moje myśli o Maryi i też o każdym z nas w pewien sposób. Pierwsza rzecz. Moi drodzy, tutaj w tej scenie zwiastowania bardzo kocham to, że kiedy przychodzi do niej anioł i mówi do niej: bądź pozdrowiona, pełna łaski, to używa czasu przeszłego, w sensie dokonanego. Kiedy mówi, kiedy ją spotyka, kiedy zaczyna z nią rozmowę, to już jej mówi, że ona już jest wypełniona łaską. Co to znaczy? Zanim się ta cała akcja zaczęła, zanim dostała tą propozycję, zanim Bóg w niej cieleśnie również zamieszkał, ona już była wypełniona niezwykłością, pięknem i cudownością. Dla mnie to jest, słuchajcie, ogromne odkrycie. Ja to po raz pierwszy zauważyłem, w takim sensie, że nie zaczęło się wszystko, co największe w życiu Maryi dopiero po tym zwiastowaniu i wtedy się napełniła cudownością, tylko już taka była. W sensie Bóg ją już wcześniej, tak jak każdego z nas, taką jakby przygotował, taką zrobił. Kochani, to jest w ogóle coś niezwykłego, bo my sobie myślimy, jakbym miał takie niezwykłe wydarzenie jak Maryja, jakbym miał takie zwiastowanie, jakbym miał takie spotkanie z Bogiem, Boże, ale bym się napełnił świętością, to bym po prostu przyjął tej łaski tyle, że w ogóle nie wiem ile. A zauważcie, co mówi anioł. Jasne, że dostaniesz za chwileczkę niewiarygodną wręcz łaskę, ale ty masz już ją w pełni, już ją masz. Kochani, to idzie zupełnie w poprzek takiemu naszemu narzekaniu, że nie mamy od Pana Boga tego, co uważamy, że powinniśmy mieć, co byśmy chcieli, że Pan Bóg nam nie daje i tak dalej. Ty, który mnie teraz słuchasz, ty, która mnie teraz słuchasz, masz już pełnię łaski od Pana Boga, wszelką potrzebną łaskawość i dobroć. To nie znaczy, że się łaska skończyła, że On nie przygotował dla Ciebie jeszcze więcej, ale już masz. I to jest pierwsza rzecz, która się dzieje tutaj w tym zwiastowaniu. Druga rzecz, no banał nad banały, wszystkie te rzeczy będą banalne, ale zobaczcie, że anioł oczywiście startuje do niej ze słowem: nie bój się. No i rozumiem, dlaczego musiał to powiedzieć. No takie spotkanie też bym się pewnie, posikał ze strachu prawdopodobnie. Ona była cała pewnie przerażona, pomieszana, nie wiedziała, co ma robić, ale zacznę od tego: nie bój się. I konie tak sobie skojarzyłem. Przecież zobaczcie, że to zdanie, nie bój się, to my kojarzymy głównie z Panem Jezusem, nie? Ileż to razy Pan Jezus mówił: nie lękajcie się, nie lękaj się. To jest w ogóle po prostu motyw przewodni Pana Jezusa. A może było tak, że Pan Jezus to mówił tak często, bo się od niej nauczył, w sensie ona się nauczyła od anioła, a on się nauczył od niej. Może ona mu nieustannie, jak się Pan Jezus czegoś bał, a musiał się bać, bo był w pełni człowiekiem, więc się bał różnych rzeczy, to ona mówiła mu: synku, nie bój się, jesteś Synem Bożym. Synku, nie bój się, jesteś moim też synem, ja się tobą zaopiekuję. Kochani, to jest w ogóle taki motyw, który mnie bardzo porusza, w sensie Matki Bożej, która uczy Pana Jezusa wielu rzeczy. Ja już o tym mówiłem w wielu konferencjach, ale takiego Pana Jezusa, którego Maryja uczy, jak się wiąże buty, no w sensie nie mieli, mieli sandały pewnie wiązane. Jak się je, jak się ubiera, jak się chodzi, ona go wszystkiego uczyła. I może, kochani, również tych takich rzeczy najbardziej fundamentalnych, właśnie tego, żeby on nieustannie wszystkich jakby napawał odwagą, odpędzał lęk. Może ona też go tego nauczyła. Ale co jest tym najważniejsze? U początku, kochani, całej tej akcji zwiastowania jest tak jak zawsze u Pana Boga: nie bój się. Co Ci chciałem w związku z tym powiedzieć? Czegokolwiek tam się boisz, czegokolwiek się lękasz, cokolwiek jest przed Tobą i już po prostu masz całe posikane, bo się boisz tych różnych sytuacji życiowych. Mówię Ci, tak jak anioł do Maryi, tak jak Maryja do Pana Jezusa i tak jak potem Pan Jezus do każdego człowieka mówił nieustannie: nie bój się, nie bój się. Bóg jest z Tobą i ma genialną akcję do zrobienia. Nie bój się. I kochani, na bazie tego nie bój się jeszcze trzecia rzecz, bo tak sobie też pomyślałem, jak sobie tu dzisiaj siedziałem. Po raz pierwszy do mnie to jakoś dotarło tak mocno. Słuchajcie, jaka ona musiała być odważna. Była kobietą to raz, w tamtym czasie to już w ogóle tragedia być kobietą, 2 nastolatką, 3 z zabitej po prostu dechami dziury, pod okupacją rzymską, z nic nieznaczącego miejsca, nie do końca jeszcze zamężna. I ona, kiedy usłyszała, że będzie matką króla, to powiedziała: dobra, zrobię to. Czy wy czujecie, jaką ona ma w sobie brawurę i odwagę? To jest oczywiście bardzo pokorne w niej, to jest oczywiście w niej niezwykle polegające na Panu Bogu.
ale jaką ona ma odwagę. W totalnie patriarchalnym systemie, gdzie powinna natychmiast pójść do Józefa i powiedzieć: słuchaj Józef, bo jest taka sprawa, że mam urodzić syna, on może będzie królem, pójdziemy w to, pomożesz mi, czy uważasz, że to jest dobry pomysł? Ona nie pyta żadnego mężczyzny, nie pyta nikogo, tylko mówi: dobra, zrobię tę akcję, że urodzę króla, że urodzę Syna Bożego, że urodzę najważniejszego mężczyznę w historii świata. Jaka ona jest odważna. Kochani, tutaj na tych krużgankach są różne obrazy Matki Bożej z całego świata. Każde chyba państwo tutaj ma jakiś taki swój obraz. My Polacy też mamy. Pewnie Wam to gdzieś zaraz pokazuję te obrazy. Ona na tych wszystkich obrazach tu jest taka dostojna, taka wielka pani, królowa i tak dalej. Ale wtedy w zwiastowaniu to była dziewuszka, kilkunastoletnia, nic nieznacząca. Skąd ona miała tę odwagę wtedy, jako taka dziewczynka? Niesamowite w ogóle. To jest najodważniejsza babka świata. Kochani, to jest po prostu powtórka tego, co Wam już mówiłem. Nie bójcie się, bądźcie odważni, bądź odważna, bądź odważny, tak jak ona. Ta bazylika, jedno z moich najulubieńszych miejsc na ziemi po prostu, zwiastowania pańskiego, to jest miejsce piękna, tu są najpiękniejsze kobiety i najodważniejsze kobiety. I to oczywiście dotyczy nie tylko kobiet, tylko każdego człowieka, mężczyzn tak samo. Bądźcie piękni i bądźcie odważni. To jest coś, co płynie z tego miejsca. Piękno i odwaga. Tacy jesteśmy. Tak nas Pan Bóg stworzył. Kurczę, niesamowite. Dobra. To ja w takim razie idę tam jeszcze posiedzieć. Może dzisiaj też nikogo nie będzie. I będę się mógł pomodlić. Za Was tu będę się modlił, będę Was pamiętał. A my widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Chyba jeszcze z Nazaretu, tak myślę. Bo jeszcze Wam tu trochę historii mam do opowiedzenia. No to tyle chyba na dzisiaj. W sensie napisiki, a potem coś jeszcze nie będę gadał, jakieś głupoty. No. O matko, jakoś tak se krzywo siadłem i mnie po prostu wszystko już boli. Co tam w ogóle z tyłu widać? A tam jest bazylika w ogóle, jak nie zauważyliście. O, tam jest bazylika, w sensie tu, ta piękna, tam są krużganki i tak dalej. Jest już tak pod wieczór, ale dlatego słońce jest ładne i pewnie ma ładną gębę. Taką mam przynajmniej nadzieję. Dobra, to tyle, bo to w sumie to powinienem wypięknieć, nie? Bo w takim pięknym miejscu trzeba by pięknieć. Dobrze było być tak pięknym jak ona. A naprawdę, słuchajcie, te kobiety są tak piękne. Żydówki, w sensie kobiety izraelskie, to są po prostu, to jest jedna z najpiękniejszych uród świata. Myślę, że dlatego Pan Bóg wybrał akurat Maryję, bo On wiedział, że to będzie po prostu babka jak marzenie. Niesamowite to jest. Dobra, kochani, tyle. Jak zawsze Was pozdrawiam serdecznie, ściskam, błogosławię Was z całego serca. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Z Bogiem. Pa!